Cześć! Zamkiem, który na dzisiaj przygotowałem, jest model kłódki firmy Masterlock. To jest model 550. Postanowiłem sprowadzić kilka kłódek z tej firmy w związku z tym, że no są, można powiedzieć, mało popularne w Polsce, a są, można powiedzieć, troszeczkę obśmiewane przez środowisko lockpickerskie z racji swojego wykonania. Ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast ta firma posiada w swojej ofercie kilka dość interesujących modeli, które są naprawdę, wydaje mi się, dobre, albo dość przyzwoite, bym powiedział, pod pewnymi względami. Jednym z nich jest właśnie ten model. Ta kłódeczka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Można powiedzieć, cała szekla i całe body w tym momencie jest wykonane z tej stali. Posiada praktycznie ponad 9 mm grubości szekle. No, ogólnie można powiedzieć, jest dość przyzwoicie wykonana, a co najważniejsze, rdzeń, który zasila nam w tym momencie tą konstrukcję, jest rdzeniem typu dimple. I to jest dość fajne w tym momencie, ponieważ jest to rzadko spotykane w tej firmie. Ja sobie ją pozwolę tutaj umiejscowić w uchwycie, będzie prościej. Sam klucz nie wygląda jakoś super, że tak powiem, trudno i super ekstra, jeżeli chodzi o wysokość bitowania, aczkolwiek postanowiłem ją właściwie pokazać ze względu na to, że jest to dość niespotykane, jeżeli chodzi o tą firmę. Zwróćcie uwagę, że cała konstrukcja działa w zupełności w 100% naprawdę dobrze. Jest to tak zwany deadlock, czy tam deadbolt. Chodzi o to, że w tym momencie nie ma ona tutaj praktycznie żadnego elementu sprężynującego, który by nam tutaj w jakikolwiek sposób wpłynął na odbijanie tej szekli. Dodatkowo, co jest ciekawe i bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o Masterlocka, zastosowali oni kulkę łożyskową w tym momencie, czy kulkę stalową, służącą do blokowania w tym momencie tej szekli, co jest bardzo, bardzo dużym plusem, jeżeli chodzi o tą firmę. Kiedyś wrócimy do tych gorszych modeli, tam pokażę, o co chodzi. Jak widzicie, shimowanie tutaj odpada z racji tego, że z obydwu stron, jeszcze Wam pokażę tutaj wewnętrznie, z obydwu stron mamy w tym momencie tą kulkę, która absolutnie wyklucza jakiekolwiek łożyskowanie. Po prostu mechanizm, który zwalnia nam tutaj tą blokadę, ten actuator, on jest po prostu zwyczajnie obrotowy i blokuje jakąkolwiek możliwość wyciągnięcia tej szekli. Kolejna rzecz. Ta kłódka ma gardę, czyli można powiedzieć, że utrudnione mamy tutaj bardzo mocno cięcie jakimiś nożycami, w związku z tym, że kiedy założymy tą kłódkę w tym momencie na jakieś okucie, które będzie tutaj umiejscowione w tym miejscu, mamy bardzo mało miejsca na podejście i nożycami, czy jakimkolwiek innym narzędziem, które służy w tym momencie do cięcia po prostu tego typu materiałów. Ja ją tutaj umieszczę w uchwycie i tak jak Wam pokazywałem, ona działa naprawdę fajnie. Jak na tą firmę, to jestem tutaj mocno zaskoczony w tym momencie tym działaniem. No nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się będziemy dzisiaj posiłkować, otwierając tą konstrukcję. W związku z tym, że mamy dość dużo miejsca tutaj w otworze, tutaj po prawej stronie, będziemy stosować klasyczny, można powiedzieć, napinacz Multipika, grubość 1,5 mm. Tu właściwie można powiedzieć każdy napinacz od poniżej tej grubości, lekko powyżej można zastosować. Ja go umieszczę tutaj, ponieważ to jest jedyne miejsce, które tutaj tak naprawdę jest najszerszym miejscem, gdzie sprawi mi tutaj największy komfort napięcia z tego punktu. Flaga, której będziemy dzisiaj używać, flaga Multipika, również znana Wam dobrze firma, flaga numer 7, dość długa. Jedyną trudnością tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o napinanie tej konstrukcji, jest to, że będziemy w tym momencie napinać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i piny podnosić w tą samą stronę. Ogólnie w przypadku dimple locków powinno się napinać w jedną stronę i podnosić je w drugą stronę, aczkolwiek w tym wypadku nie ma takiej możliwości. Tutaj producent dobrze przemyślał kwestię. Sprawdzam pin numer 1, nic, pin numer 2, delikatny klik, pin numer 3, delikatnie binduje, jest kliknięcie, ładne, mocne, 4 i pin numer 5, tak, delikatne kliknięcie. Wracamy do początku, pin numer 1, nic, pin numer 2, delikatnie znowu kliknął, pin numer 3, delikatne kliknięcie. Teraz binduje 4, o ile dobrze widzę, tak.
Dobra, ona delikatnie kliknęła, jedyneczka nic, znowu nam dwójka padła, delikatny ruch rdzenia. Teraz sprawdźmy trójkę, czwórkę, piątkę, wszystkie sprawiają wrażenie ustawionej. Wracamy do jedynki. Nasza jedyneczka delikatnie kliknęła, ale ona dalej bańduje. I tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tej konstrukcji. Ogólnie, jak widzieliście, nie jest to zbyt skomplikowane. Przepraszam Was. Jak widzieliście, nie jest to zbyt skomplikowane. Aczkolwiek w mojej ocenie ta kłódka naprawdę mi się podoba. Ogólnie muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że mam ją w swojej kolekcji. I ogólnie na przykład na ten model nie powiem złego słowa. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że ten film się Wam podobał, jeżeli uważacie, że jest dla Was wartościowy, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Hej!